Partnerem tego odcinka jest Dom Maklerski XTB. Zachęcam do otwarcia rachunku demonstracyjnego. Link w opisie. Otwierając konto demonstracyjne wspierasz rozwój mojego kanału. Dziękuję. Witam serdecznie dzisiaj po południu. Co się wydarzyło w polskiej gospodarce w końcówce 2022 roku? Szok! To jest temat przewodni tego wpisu. Oczywiście na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków. Jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość, i oczywiście informuję, że wszystkie wykresy pobrane, by stworzyć ten wpis, pochodzą z dwóch platform: Xstation 5 i z Bloomberga. Zaczynamy! Co się wydarzyło w polskiej gospodarce w końcówce 2022 roku? Szok! Dzisiejsza sesja jest wyjątkowa, ponieważ nie pracuje ani rynek w Azji, ani Londyn, ani centrum finansowe w Nowym Jorku. Dlatego też mamy do czynienia z niewielką zmiennością, aktywnością. Rynek prawdopodobnie będzie zamierał od godziny 16, jak już zakończy handel Frankfurt. Dlatego też dzisiejszym wydarzeniem dnia moim zdaniem są dane o wskaźniku PMI za grudzień dla naszego kraju. Poznaliśmy serię także tych innych wskaźników PMI dla poszczególnych krajów w Unii Europejskiej i pozwalają nam te dane ocenić, jaka była końcówka poprzedniego roku w gospodarce naszego kraju, jakie czynniki wpływały na produkcję przemysłową, co mogło być powodem tego, że zachowywała się gospodarka tak, jak się zachowywała. No i oczywiście jakie są perspektywy nie tylko dla wzrostu gospodarczego w końcówce poprzedniego roku w naszym kraju, ale także na przyszłość. Te dane, moim zdaniem, które dzisiaj poznaliśmy, są bardzo interesujące. A dlaczego? Ten wykres, który jest teraz w tle, bardzo dobitnie to pokazuje. Widzimy, że dane wyraźnie rozminęły się z najbardziej optymistycznymi prognozami. Pokonanie najbardziej skrajnie optymistycznych prognoz pokazuje, że końcówka poprzedniego roku w przemyśle w polskiej gospodarce była zaskakująco udana. Nie widać było pogłębienia tendencji negatywnych, osłabienia gospodarczego. Być może nawet zjawiska pozytywne pojawiły się w polskiej gospodarce. No i oczywiście będziemy szukać także uzasadnienia tego, dlaczego właśnie tak się stało i jakie mogą być tego implikacje, konsekwencje rynkowe. Więc pierwszy wykres, który jest w tle, dobitnie pokazuje, jak bardzo rozminęły się dane za grudzień o wskaźniku PMI z prognozami, jak bardzo nawet pokonane zostały skrajnie optymistyczne prognozy. Drugi wykres pokazuje właśnie zachowanie wskaźnika PMI na przestrzeni ostatnich 2 lat i widzimy, że już od września wskaźnik zaczyna rosnąć, czyli tak jakby dołek koniunktury w przemyśle polskim, w sektorze przemysłowym został osiągnięty pod koniec letnich wakacji w poprzednim roku i wraz z każdym kolejnym upływającym miesiącem postęp koniunktury był coraz korzystniejszy dla gospodarki. Czy dno cyklu koniunkturalnego zostało ustanowione właśnie pod koniec letnich wakacji w poprzednim roku? Czy rzeczywiście teza o tym, że spowolnienie gospodarcze już się teraz kończy, to jest teza, która będzie weryfikowana w następnych miesiącach, ponieważ gdyby tak się stało, to oczywiście wszystkie wyceny aktywów powinny zostać przewartościowane, ze względu na to, że rynek zakładał, że to spowolnienie gospodarcze, jego dno wystąpi dopiero na początku 2023 roku, w pierwszym albo też w pierwszym kwartale, bądź też w pierwszym półroczu. A tutaj tak jakby ten wskaźnik sygnalizował, że dno zostało już osiągnięte na przełomie trzeciego i czwartego kwartału 2022 roku. Na następnym wykresie widzimy, jak ten wskaźnik zachowuje się na przestrzeni ostatnich 15 lat i widzimy, że wygląda na to, że faktycznie dno zostało utworzone i teraz mamy do czynienia z coraz większym polepszaniem się koniunktury w sektorze przemysłowym. Oczywiście cały czas wskaźnik jest poniżej poziomu 50 punktów. Przypominam, poziom 50 punktów na wskaźniku PMI oznacza, że mamy do czynienia cały czas jednak z negatywnymi tendencjami w przemyśle, w tym sektorze, a każdy powrót nad poziom 50 punktów oznacza, że rozwija się sektor, w tym wypadku sektor przemysłowy. Jesteśmy na dobrej drodze, żeby w tym roku, w 2023, ten wskaźnik znowu przekroczył barierę psychologiczną 50 punktów, a to oznaczałoby, że ożywienie gospodarcze wchodzi w kolejną fazę. Na chwilę obecną, na pierwszy rzut oka wygląda na to, że dno cyklu koniunkturalnego w przemyśle zostało ustanowione na przełomie
trzeciego i czwartego kwartału w poprzednim roku, a to naprawdę nie było zdyskontowane przez rynki finansowe. I oczywiście widzimy tutaj na następnym wykresie, jakie były komponenty tego wskaźnika PMI, co dodawało, a co odejmowało do wskaźnika, jaka była kontrybucja poszczególnych składowych. I widzimy, że tylko komponent zapasów negatywnie kontrybuował do wskaźnika w grudniu, a wszystkie inne dodatkowe czynniki kontrybuowały pozytywnie. A to moim zdaniem jest bardzo pozytywna informacja, sygnalizująca, że przedsiębiorstwa wchodzą w fazę ożywienia i że dno stało się faktem. Więc obserwujmy z zaciekawieniem, co się dalej wydarzy, a pamiętamy, będziemy wchodzić wkrótce w okres dyskontowania wysokich poziomów odczytów bazy z poprzedniego roku, więc także na wskaźniku PMI może mieć to, wywierać na nim swoje piętno. Czy tak się wydarzy i co dalej będzie się działo, zobaczymy. I na następnym wykresie moja robocza hipoteza. Co było właśnie głównym czynnikiem, że wskaźnik PMI osiągnął swoje apogeum minimum pod koniec letnich wakacji 2022 roku. Na tym następnym wykresie nałożyłem na siebie zachowanie euro-dolara, euro-złotego, wskaźnika pokazującego zaufanie konsumentów w naszym kraju. Mamy tutaj także wskaźnik właśnie pokazujący ten PMI oraz oczywiście zachowanie ceny gazu w Europie. Cena gazu to jest ten fioletowy wykres. I moim zdaniem robocza hipoteza jest taka, że odwrócenie negatywnych tendencji na cenie gazu, czyli bardzo dynamiczne wzrosty ceny gazu, które osiągnęły swoje apogeum w sierpniu, dalsze później spadki ceny gazu, bardzo dynamiczne, widzimy tutaj jak ten fioletowy wykres się zachowuje, spowodowały ożywienie i nadzieję, wzrost optymizmu w sektorze przemysłowym i wskaźnik właśnie poprzez zachowanie ceny gazu zaczął rosnąć, wykazywać optymizm. Widzimy, że dodatkowo odwrócenie tendencji negatywnej na amerykańskim dolarze, czyli spadkowej na wzrostową na przełomie września i października dodatkowo napędziło optymizm i obserwujemy nie tylko umocnienie krajowej waluty, ale także wzmocnienie tendencji pozytywnych na rynkach europejskich, co moim zdaniem należy odczytywać bardzo pozytywnie. Pamiętamy, że mamy bardzo niskie poziomy zaufania konsumentów, bardzo niskie poziomy zaufania przedsiębiorców. Pomimo tego, że wzrost gospodarczy w poprzednim roku był w okolicach 4-5%, to jednak wskaźniki optymizmu konsumentów i przedsiębiorców są na poziomach zbliżonych do poziomów recesyjnych, które były notowane 15 lat temu, 2 lata temu podczas tego, co się wydarzyło w 2020 roku, więc one nie uzasadniały poziomu wzrostu gospodarczego, który był notowany w poprzednim roku. Wniosek jest taki, że wpływ wojny ewidentnie był widoczny w poziomie zaufania konsumentów i przedsiębiorców, więc wojna ma naprawdę gigantyczny wpływ na to, jaka jest percepcja konsumentów i przedsiębiorców co do tego, co się ma wkrótce wydarzyć i ewidentnie tutaj te oczekiwania, te perspektywy, te nadzieje są zaniżone, ponieważ wzrost gospodarczy występuje, a poziomy odczytów zaufania są bardzo, ale to bardzo niskie. Jeszcze raz należy przypomnieć, że te wskaźniki, one bazują na ankietach, one nie bazują na prawdziwych przepływach tego, co się faktycznie dzieje w fabrykach, co się dzieje w konsumpcji. One działają na ankietach, a tutaj psychologia, czyli ekonomia behawioralna ma ogromny wpływ, wywiera na to i oczywiście widzimy to jak na dłoni. Moim zdaniem więc hipoteza jest taka, że to, co się wydarzyło w końcówce 2022 roku w polskiej gospodarce, czyli pewnego rodzaju optymizm, ożywienie, odbicie od poziomów minimalnych, jest związane po pierwsze z zachowaniem cen gazu w Europie, co będzie skutkowało zmniejszeniem presji inflacyjnej i tendencjami dezinflacyjnymi w 2023 roku, plus oczywiście odwróceniem tendencji na amerykańskim dolarze, z presji na amerykańskiego dolara na presję przeciwko amerykańskiemu dolarowi. To obserwujemy na wykresie euro-dolara. Na tym wykresie jest to ten pomarańczowy wykres. Jeżeli te tendencje się ustalą, będą kontynuowane, no to początek 2023 roku zamiast ustanowić nam dno
w koniunkturze gospodarczej przyniesie nam już ożywienie i oczywiście rynki finansowe będą musiały to zdyskontować. Taka jest moja intuicyjna, płynąca z doświadczenia interpretacja tego, że dane o wskaźniku PMI zachowywały się tak, jak się zachowywały, czyli że były lepsze niż skrajnie optymistyczne prognozy. I co wzmacnia moim zdaniem tezę o tym, że prawidłowa jest ocena i wnioski płynące z zachowania ceny gazu na wskaźniki dotyczące gospodarki, to to, że wskaźniki PMI dla Niemiec także rosną od października. Mamy także wzrosty tego samego wskaźnika dla Francji, czyli moim zdaniem bardzo wyraźny był właśnie wpływ ceny gazu na przemysł w Europie, więc jeżeli gaz będzie dalej spadał, bądź będzie utrzymywał co najmniej te poziomy, to wystąpi presja na to, żeby sektor przemysłowy w całej Europie, nie tylko w Polsce, już teraz był w fazie ożywienia, a nie czekał na dno koniunktury mniej więcej w pierwszym albo w drugim kwartale 2023 roku. Więc dane są niezwykle optymistyczne. Co się wydarzyło w polskiej gospodarce w końcówce 2022 roku, moim zdaniem jest szokiem. Dane są lepsze niż skrajnie optymistyczne prognozy i dają nam solidną porcję optymizmu na początek 2023 roku. I oczywiście, tak jak powiedziałem, dzisiaj rynki w Azji nie pracują, centra finansowe w Londynie nie pracują, centrum finansowe w Nowym Jorku i w Chicago także nie pracują, więc aktywność jest dzisiaj znikoma, minimalna. Moim zdaniem dopiero jutro rynek zareaguje na te dane na rynku krajowych aktywów. Polski złoty jest dzisiaj bardzo stabilny. Warszawska Giełda Papierów Wartościowych także moim zdaniem jest bardzo stabilna. Pokazuje, że poziom 1800 punktów cały czas walczy, ale tutaj optymizm moim zdaniem jest duży i jutro rynek powinien zacząć dyskontować te dzisiejsze dane, próbując trwale już usadowić się nad poziomem 1800 punktów. Jeżeli tak się stanie, to WIG20 oczywiście będzie wyraźnie wskazywał na to, że ma ochotę zdyskontować te optymistyczne scenariusze, ruszając się w kierunku poziomu 2000 punktów, gdzie widzę następny opór, a te dane, które dzisiaj poznaliśmy, które są lepsze niż skrajnie optymistyczne prognozy, są wyśmienitym pretekstem ku temu, żeby właśnie tak się stało. Jedynie to, gdyby okazało się, że początek roku na giełdach papierów wartościowych na całym świecie jest spadkowy, mogłoby zaburzyć ten scenariusz prowzrostowy dla polskich aktywów. Obserwujemy także niewielką zmienność na euro-dolarze, ale tutaj utrzymujemy się cały czas blisko tego poziomu 1,07, a to moim zdaniem także sygnalizuje, że te trendy, te tendencje obserwowane w ostatnich dniach, w końcówce grudnia poprzedniego roku będą kontynuowane, ale oczywiście bądźmy gotowi na każdy scenariusz. No i oczywiście fakt, że dzisiaj indeks DAX wraca także nad poziom 14 tysięcy punktów, sprzyja tendencjom prowzrostowym, sprzyja optymizmowi na samym początku handlu w tym roku. Jednak oczywiście bądźmy gotowi na każdy scenariusz, a jutrzejszy materiał o poranku będzie dokładnie dotyczył możliwym scenariuszom na początek 2023 roku, ponieważ początek roku zwykle przynosi podwyższoną zmienność, aktywność. Inwestorzy pozycjonują się w jedną albo w drugą stronę i to także będzie niezwykle istotne, żeby zrozumieć, co będzie rynek dyskontował, jakie scenariusze gospodarcze dla całego świata będzie dyskontował na cały 2023 rok. Więc czekajmy cierpliwie do jutra. Dzisiaj po godzinie 16 zmienność już naprawdę powinna zamierać na tych wszystkich rynkach, które jakkolwiek dzisiaj pracują, funkcjonują, a jutro zaczynamy już normalny okres handlowy. No i oczywiście zachęcam do tego, żeby rozszerzać swoją wiedzę, poszerzać swoje wiadomości, zdobywać wiedzę, a materiały edukacyjne XTB są tego jednym z dobrych źródeł. Zachęcam do tego, żeby się z nimi zaznajomić. Tam na dole link w opisie i link w komentarzu. Tematem jest cały czas to, co gospodarka i rynki zrobią w 2023 roku. Zachęcam do tego, żeby się zaznajomić, żeby zobaczyć, śledzić te materiały, przekonać się, jakie jest nastawienie profesjonalistów co do najważniejszych klas aktywów na cały 2023 rok. Zachęcam także, żeby ten mój sobotni materiał o moich prognozach na 2023 rok przeglądnąć. Będziecie Państwo mieli obraz, jak się pozycjonują profesjonaliści
na ten następny rok, który oczywiście także powinien być bardzo zmienny, bo wydarzenia w ostatnich latach faworyzują scenariusze ogromnej zmienności na rynkach finansowych. Warto być na to przygotowanym. Jeszcze raz przypominam, gospodarka i rynki w 2023 roku, perspektywy. Na dole link w opisie i link w komentarzu. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków. Jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość, oczywiście widzimy się i słyszymy jutro o poranku i życzę dzisiaj stopy zwrotu i oczywiście stopy zwrotu wielkiej, 3-cyfrowej w całym 2023. Pozdrawiam!